etyczny problem związany mm, z tym, kto jest autorem. Czyli znowu, w kontekście etyki i prawa jesteśmy zawsze bardzo, bardzo blisko, więc tutaj rzeczywiście dotykamy zagadnień związanych z prawami własności intelektualnej. Tego, kto naprawdę wymyślił ten artykuł, jeżeli robiłam wcześniej burzę mózgów z czatem. Wszystko będzie lepiej, jeżeli rzeczywiście te duże firmy nie będą przede wszystkim rezygnować z tych, nazwijmy to, komórek etycznych, bo jak pewnie zauważyłeś, to wcale nie jest takie oczywiste, że firmy zajmujące się najnowszymi technologiami mają silny ten dział etyczny, bo nie ukrywajmy, dział etyczny potrafi być niewygodny. Rozmowy ze startupami, czyli tak naprawdę z firmami, które zaczynają, które twierdzą, że misja firmy to już jest za mało, że oni właśnie, czy one chcą kodeksu etycznego. Witam wszystkich ludzi ciekawych świata. Z tej strony Maciej Szczerba na kanale Past, Present and Future. Rozmawiamy o tym, co dzisiaj dzieje się w świecie technologii. I jak dzisiaj technologia wpływa na biznes i cywilizację, ale również o tym, czego możemy spodziewać się w przyszłości. I jakie lekcje wyciągać z historii, aby przewidzieć postęp technologiczny. Zapraszam. Witam wszystkich. Dzisiaj naszym gościem jest Dota Szymborska, etyczka, wykładowczyni akademicka i doktor filozofii. Będziemy rozmawiać o tym, czy już potrzebujemy polityk dotyczących etyki AI w firmach. Witam Cię, Dota, bardzo serdecznie. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. I jeżeli miałabym powiedzieć jednym zdaniem, tak, potrzebujemy już od dawna, ale myślę, że możemy o tym porozmawiać bardziej szczegółowo. Jasne. Czy etyka jest dziedziną nauki, czy dziedziną praktyki? Jak byś do tego podeszła? Czy jednym i drugim? Po pierwsze, bardzo się cieszę, że powiedziałeś, że jest nauką, bo ja mam często takie poczucie, że czy filozofię, czy etykę traktuje się jako taki miły sposób spędzania czasu na zajmowanie się czymś tam, zarówno w filozofii i etyce, która jest dziedziną filozofii, stosujemy normalnie metody naukowe, więc tak, jest na pewno nauką. Co do tego nie mam żadnej wątpliwości. Stosujemy, nie wiem, metody dedukcyjne. Działamy po prostu naukowo. A jeżeli chodzi o praktykę, tak, ale zawsze najpierw zaczęłabym od tej naukowości i wdrażania tego w rzeczywistość. Ja uważam, że i tutaj nie jestem jakoś specjalnie oryginalna, etyka jest nauką o tym, co jest dobre. No i to jest bardzo, bardzo szeroki i ogólny poziom. No a tą działeczką, którą ja sobie, poletkiem, które sobie wygrabiłam, z tego jest zajmowanie się tym, co jest dobre w sztucznej inteligencji, a nawet jeszcze bardziej szczegółowo w generatywnej sztucznej inteligencji. Twój doktorat to było o samochodzie autonomicznym, tak? Z punktu widzenia Oj, tak. etycznego. To już się wydaje takie passé, bo teraz wszyscy mówią o dylemacie wagonika. To już tak naprawdę jest coś super popularnego. Te lata 60. Filipa Foot teraz weszły już nawet do memów związanych z tym, kogo rozjechać. Tak, zajmowałam się dylematami etycznymi w procesie decyzyjnym w pojazdach autonomicznych, uwzględniając zarówno naszą tutaj, mam na myśli zachodnią perspektywę, jak i dotykając tego, co potencjalnie może dziać się na przykład w Chinach. To jest bardzo ciekawe, bo jakby trudno chyba powiedzieć, że mamy jedną etykę na świecie. E, Bo tak my wywodzimy wszystko gdzieś od Arystotelesa, od Greków, a Chińczycy na przykład nie, tak? I to do dzisiaj widać po prostu w regulacjach, które są w obydwu kręgach kulturowych projektowane. Masz rację, to jak popatrzymy na Konfucjusza chociażby i tak
strona MIT dotycząca właśnie dylematu wagonika Moral Machine, to właśnie studentom mówię, słuchajcie, zobaczcie, to można na 100% powiedzieć, może nie, nigdy nie jest 100%, 99,9% powiedzieć, że w tym eksperymencie etycznym brały udział osoby z zachodniego kręgu cywilizacyjnego. Dowodem na to jest to, że osoby biorące udział w tym eksperymencie chcą chronić życie jak najmłodszej osoby, jak To może najbardziej. powiedz nam jeszcze o eksperymencie wagonika, bo ja wiem, że on jest znany, ale Dobrze, to ja powiem tak. To jest eksperyment, tak założyłam, że znany wszystkim. Myślę, że tak, ale zawsze dobrze powtórzyć. Philippa Foot, lata 60., coś, co było używane za czasów moich studenckich do egzaminowania mnie z etyki, a mianowicie moim zadaniem było powiedzieć, jakby się zachował który filozof w zależności od tego, jak poprowadzimy szyny. Ale wracając do dylematu wagonika. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że mamy tory. Po torach pędzi rozpędzony wagonik. Tory się rozwidlają. Szaleniec przywiązał do torów w jednym miejscu, załóżmy jedną osobę, a do drugiego rozwidlenia torów 3 osoby. No i my jesteśmy tym ludzikiem stojącym przy zwrotnicy i możemy podjąć decyzję taką, że poprowadzimy pędzący wagonik i zabije jedną osobę, albo możemy przestawić tą zwrotnicę i zabije 3 osoby, albo mamy też jeszcze trzecią opcję, powiemy nie, ja w ogóle nie dotykam zwrotnicy, niech się losowo dzieje to, co to się zadzieje, że tak się wyrażę. No i ten dylemat wagonika do dzisiaj występuje w bardzo wielu i super ciekawych opcjach. Na zasadzie mamy 3 złoczyńców, 1 noblistę. Mamy przywiązaną matkę, 4 dzieci i nie wiem, złodzieja. No, bardzo, bardzo różne kombinacje, ale proszę jeszcze wziąć pod uwagę, że to były lata 60. Philippa Foot też zaproponowała coś, czym mocno zajęli się psychologowie i psycholożki, a mianowicie Fatman Problem. To polegało na tym, że nad tymi torami trzeba sobie wyobrazić wiadukt, nad którym stoi właśnie rzeczony Fatman i możemy tego Fatmana zrzucić z wiaduktu i zatrzymać wagonik. I tutaj można powiedzieć, cali na biało weszli amerykańscy psychologowie i psycholożki, przeprowadzając badania i zauważając, że dużo, dużo ciężej nam, właśnie zostajemy cały czas w tym zachodnim kręgu kulturowym, jest zrzucić i tak naprawdę zabić tego Fatmana, żeby zatrzymać wagonik, niż zmieniać tą zwrotnicę. Więc jak ten dylemat pokazuje, możemy z niego wyciągać bardzo, bardzo wiele rzeczy. I ostatnia, która zaczęłam mówić, że właśnie skąd wiemy, że w Moral Machine, czyli na tej stronie zaproponowanej przez MIT właśnie z dylematem wagonika biorą udział osoby z zachodniego kręgu, ponieważ tam możemy wybierać, czy pojazd autonomiczny zabije staruszkę czy dziecko. No i w naszym zachodnim kręgu kulturowym chcemy chronić to dziecko, zakładając, że osoba starsza już się nażyła, już tyle nie wniesie do społeczeństwa. A jeżeli robilibyśmy to na przykład na Uniwersytecie, załóżmy szanghajskim, to no jestem wielce przekonana, że studenci chroniliby właśnie życie osób starszych, bo są właśnie z tego innego kręgu kulturowego. to jest wszystko niesamowite w kontekście, bo zaczęliśmy, że chcemy porozmawiać, jak się to ma po prostu do tego, co mają stosować korpo. Czyli jak międzynarodowe korpo ma stosować politykę etyczną w kontekście AI, jeżeli po prostu jest obecny zarówno w zachodnim, jak i wschodnim kręgu kulturowym, tak? I trzeba to jakoś pogodzić.
Myślę, że wszystko będzie lepiej, jeżeli rzeczywiście te duże firmy nie będą przede wszystkim rezygnować z tych, nazwijmy to, komórek etycznych, bo jak pewnie zauważyłeś, to wcale nie jest takie oczywiste, że firmy zajmujące się najnowszymi technologiami mają silny ten dział etyczny, bo nie ukrywajmy, dział etyczny potrafi być niewygodny. I potrafi być uciszany, tak? Ja już nie jestem w stanie sobie przypomnieć, może ty pamiętasz to lepiej, ale w Google zdaje się była sytuacja takiego mocnego uciszenia działu etycznego. W Google, w OpenAI, wszędzie tam, gdzie te nowe technologie są bardzo szybko rozwijające się, przynoszące z jednej strony ogromne dochody, z drugiej strony ogromne możliwości, no i co za tym idzie, te zagrożenia. A może krótko bardzo powiedzmy poza samochodem autonomicznym Mhm. jeszcze o w ogóle o zagrożeniach etycznych generowanych przez AI, ale jeżeli chodzi o przemysł obronny, no to pewnie nam nie starczy umówiony czas absolutnie. To jest jeszcze jeden jakby wielki kawał dylematów etycznych. Ja akurat trochę się interesuję wojskowością w kontekście AI i trochę się naczytałem, ale twoja specjalizacja to jest generatywne AI. Mhm. I mm, to może powiedzmy sobie, jakie są takie główne zagadnienia, jeżeli chodzi o dylematy etyczne, jeżeli chodzi o generatywną sztuczną inteligencję? Wiesz co, O to, z- znaczy, to jest. Mhm. o to, z czym mamy na co dzień, jakby my wszyscy do czynienia. Więc tak, myślę, że to jest sztuczna inteligencja i wydzielenie tego poletka oczywiście ułatwia mi działanie, ale to będzie tak, że tak naprawdę po prostu z generatywną sztuczną inteligencją jest o tyle trudniej, że ona jest po prostu jeszcze nowsza. Ale o jakich dylematach mówimy? Dosłownie wczoraj przeczytałam artykuł mówiący o próbach oznaczania przez OpenAI tekstów wygenerowanych przez czata, tak żeby było widać, że one są taki rodzaj znaku wodnego właśnie wynikającego czy to ze składni, czegoś, czego my mamy nie dostrzec jako ludzie, a narzędziowo będzie można wykazać, że to wyprodukowała sztuczna inteligencja. Więc etyczny problem związany z tym, kto jest autorem. Czyli znowu, w kontekście etyki i prawa jesteśmy zawsze bardzo, bardzo blisko, więc tutaj rzeczywiście dotykamy zagadnień związanych z prawami własności intelektualnej. Tego, kto naprawdę wymyślił ten artykuł, jeżeli robiłam wcześniej burzę mózgów z czatem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, też jeszcze związana pośrednio z prawami autorskimi, to jest to, że oczywiście coraz rzadziej, ale czatowi zdarzało się ładnie cytować, nie podając, że to jest cytat. Więc to są, tak podsumowując, kwestie związane z prawami autorskimi, które wydają się teraz naprawdę bardzo, bardzo ważne. I jeżeli miałabym mówić o generatywnej sztucznej inteligencji i o etyce, to tutaj na terenie Polski, Unii Europejskiej na pewno odwoływałabym się do AI Aktu, który bardzo fajnie dzieli sztuczną inteligencję w zależności od tego, z jakim ryzykiem się wiąże. I tutaj sobie możemy wyobrazić taką piramidę. mm, Na samej górze są rzeczy zabronione, których po prostu mamy nie używać. Tutaj jak dotknąłeś kwestii broni, to na przykład to biometryczne w czasie rzeczywistym analizowanie tego, co się dzieje, to jest właśnie w tej zabronionej. I potem schodząc w tej piramidzie, właśnie w kontekście zarówno prawnym, jak i etycznym, mamy rzeczy, które jak najmniej musimy kontrolować, bo zakładamy, że właśnie i tutaj będą dobre, czyli nie będą nam czyniły zła. Zapytałeś się mnie, jakimi największymi problemami zajmuję się w kontekście generatywnej sztucznej inteligencji. To już nie jest dylemat wagonika, to będzie coś, co się nazywa problemem wielu rąk.
czyli problemem rozmytej odpowiedzialności. To też myślę, że jest w Twoim koniku, czyli w broni, czyli tak naprawdę kto ponosi odpowiedzialność za. Mm, Jeżeli ja, zostańmy przy tych artykułach naukowych, popełnię jakiś duży błąd, ale popełnię go właśnie dlatego, że pracowałam z generatywną sztuczną inteligencją, no to do teraz, zgodnie z prawem, to jeżeli ja się podpisałam pod tym artykułem, no to jest moja wina. Ale to się już zaczyna wszystko rozmywać, jeżeli zaczniemy właśnie mówić o prawie dla sztucznej inteligencji. Więc myślę, że na gruncie tutaj europejskim to rzeczywiście ten AI Act ma nam bardzo dużo pomóc, ale to nigdy nie jest tak, że za to nie płacimy jakiejś ceny, bo potencjalną ceną może być spowolnienie rozwoju. Nie mówię, że od razu zostanie w tyle za wspomnianymi wcześniej przez nas w rozmowie Chinami i niewspominaną za bardzo Ameryką, ale owszem, możemy też o takich następstwach pomyśleć. Jednakże staramy się tutaj w Europie bronić przed tym zostaniem z tyłu, stosując takie zapisy w AI Akcie, które w przypadku używania na terenie Unii Europejskiej narzędzi stworzonych gdziekolwiek indziej, czyli na przykład w Ameryce, mają na te osoby, na te firmy zapewniające te narzędzia nakładać takie same obowiązki jak na te firmy działające w Europie. Tak, jest taka książka, nie pamiętam imienia autorki, ale się nazywa Digital Empires. Ona jest sprzed 2 lat chyba. Nie wiem, czy pan kojarzysz, czy pamiętasz autorkę. Właśnie chciałam się rzucić do regału, bo robiłam To porządki, jest Oxford University Press to wydało. ale teraz jej nie W każdym znajdę. Tak. razie, w każdym razie jest tam pokazane bardzo fajnie, jaka jest mentalna różnica w podejściu regulacyjnym do AI w Stanach, gdzie w ogóle, jak tam, nie wiem, Scott McNealy z Sana powiedział kiedyś, że jak chcecie mieć prywatność, to nie wchodźcie do internetu. I gdzie po prostu jest no, podejście może nie wolnej Amerykanki, tak, ale podejście, że rynek ma się sam wyregulować. Podejście europejskie, które jest najbardziej zaawansowane moim zdaniem dzisiaj i najlepsze, ale tworzy ryzyko przeregulowania i tworzy ryzyko spowolnienia w Europie tworzenia się projektów AI-owych. No i są Chińczycy, tak, gdzie po prostu jest prosto, jest tak, jeden szef, tak, partii komunistycznej, jacyś tam mandaryni wokół niego e, i gdzieś po prostu AI ma służyć rozwojowi gospodarczego kraju, tak, a nie tam ludziom, chcą być o jakichś ludziach myślał. No właśnie, to jest ten olbrzymi problem, że my nie wiemy, że my sobie tak gdybamy i opieramy się, tutaj też trzeba brać poprawkę, opieramy się naszą wiedzę na temat, co się dzieje w Chinach, na tych osobach, które z tych Chin, nazwijmy to ładnie, zrezygnowały, czyli uciekły, prawda? Więc tak dokładnie nie wiemy, co tam się dzieje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ale jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o Moim tej. zdaniem to jest kraj maoistyczny, gdzie po prostu jest filozofia komunistyczna w jakimś takim najbardziej agresywnym wydaniu cały czas żywa. Mimo że jakby system gospodarczy jest kapitalistyczny już. Nieważne, to mnie Znaczy, przeraża znaczy nie absolutnie. czy mnie z jednej strony przeraża, z drugiej strony takie jakieś pogranicze i przekraczanie granic.
byłam w Chinach raz i nie czułam się tam najlepiej, ale właśnie z jednej strony nie czułam się tam najlepiej, z drugiej strony nie miałabym nic przeciwko, żeby tam pobyć dłużej i zobaczyć, jak się rzeczywiście tam żyje, a nie jest się bardziej turystką, więc myślę, że tego jest dużo. Ale jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedziałeś. O Ameryce i tak naprawdę Europie tej drugiej prędkości. I ja bym jednak została przy tym, że ten AI Act powstawał tyle lat, bo to się tak naprawdę zaczęło w 2021 już się zaczęło używać tej nazwy, a tak naprawdę mówimy o 2019, więc trochę tych lat minęło. I, i weźmy pod uwagę, że tworzymy prawo dotyczące zupełnie nowych kwestii. Bo jeżeli spojrzymy na to, co mamy tutaj w Europie, bo właśnie jesteśmy na kontynencie, czyli nie mówimy o prawie precedensowym, to tak naprawdę jedziemy prawem rzymskim. I to też jest fenomenalne. Tak jak ty opowiedziałeś o Arystotelesie, to ja tutaj powiem, że no przecież to jest prawo rzymskie. No i prawo rzymskie, Prawo rzymskie to jest tylko prawo prywatne, tak? To nie jest no prawo właśnie. publiczne. W małym I zakresie bardzo. Ale no baza była, prawda? Ale tutaj chodzi mi też o to, że no, to jest ogromnie trudne i dlatego cali na biało mogą wejść etycy i etyczki, żeby pomagać tworzyć kodeksy, bo właściwie od tego się nam zaczęła rozmowa w firmach, w korporacjach, po to, że nie jesteśmy w stanie na razie, tak przynajmniej ja to widzę, ograniczyć, zaplanować wszystkiego w sposób prawny. Stąd pojawiają się właśnie, i to czym ja też się zawodowo zajmuję, kodeksy etyczne w firmach, które mają ułatwić podejmowanie przyszłych decyzji. Czyli jeżeli zdefiniujemy, co jest dobre w naszej firmie, korporacji, organizacji, to łatwiej nam będzie potem podejmować te szczegółowe definicje, więc, przepraszam, szczegółowe decyzje, nie to słowo. Więc potrzebujemy zdefiniowania i nazwania potencjalnych problemów, po to, żeby to potem przekładać na szczegółowe działania. Zgadza się, że robimy to tutaj w Europie, ale trochę na obronę Stanów Zjednoczonych, to powiem, że ten Biden Act jest takim trochę odpowiednikiem, oczywiście zgodzę się, że lajtowym, ale jednak jest próbą regulowania sztucznej inteligencji i jej rozwoju w Stanach Zjednoczonych. W Stanach w ogóle są jakieś tam regulacje internetu, to już nie pamiętam, jak się nazywa ten główny akt, ale to też nie jest tak, że tam nie ma regulacji. Natomiast Dokładnie. takie ciekawe pytanie, bo jakby ty jesteś też po prostu przedsiębiorczynią, prowadzisz jakiś tam biznes związany AI. z etyką, tak, jakby nie Mhm. patrzeć. Czy takie średnie firmy w Polsce, nie wiem, kilkaset osób, 1000 osób, coś takiego, czy one w ogóle, nie wiem, czy pracujesz z takimi firmami w obszarze w ogóle projektowania polityk etyki? Ja już nie mówię o AI-u, ale czy już czujesz świadomość posiadania różnych polityk, no, takiego kodeksu etycznego w tej wielkości przedsiębiorstwa? Odpowiem tak, chciałabym pracować. Na razie pracowałam tylko z dużo większymi firmami, holdingami, ale myślę, że to na dzień dzisiejszy to trochę niestety przypomina ściągnięcie sobie, już nie wnikając w prawa autorskie, kodeksu BHP do firmy, ściągnięcie sobie bazowego kodeksiku etycznego i posiadanie papierka na tej zasadzie. Aczkolwiek i to jest coś, w czym widzę taką zmianę, to są rozmowy ze startupami, czyli tak naprawdę z firmami, które zaczynają, które twierdzą, że misja firmy to już jest za mało, że oni właśnie, czy one chcą kodeksu etycznego. Więc powiem tak, chciałabym być bardzo zarobiona i powiedzieć, że już pracuję właśnie z firmami średniej wielkości. Nie pracuję jeszcze, ale mam nadzieję, że moi koledzy i koleżanki
etyczki i etycy taką pracę też będą mieli. Myślę, że wszystko wiąże się z wzrastającą świadomością tego, że wcześniej potrzebowaliśmy kursu BHP, potem potrzebowaliśmy kursu RODO, a teraz będziemy potrzebowali kursu etyki. Więc mam szczerą nadzieję, że tak bardzo dużo pracy rok, półtora. Mogę się zupełnie mylić, bo jak zaczynałam doktorat o pojazdach autonomicznych, to wszystkim opowiadałam, że za 5 lat to już na pewno takie będą jeździć po drogach, a to był zupełny mój błąd i entuzjazm badawczy, który niestety zupełnie nie jest trafiony. Właśnie z powodów nie tylko etycznych, ale przede wszystkim prawnych i chociażby tego, że na autostradach w Niemczech nie ma zasięgu, prawda? Więc albo ile zajmuje ładowanie pojazdu elektrycznego. Więc może rzeczywiście ten boom na kodeksy pojawi się za 10 lat i tutaj to zupełnie źle oceniłam, ale chociażby to, że teraz o tym rozmawiamy, to w ogóle jest To czymś się, nowym. Proszę? to się pojawi, przepraszam, że wchodzę w słowo, ale to się pojawi moim zdaniem szybko, ponieważ właśnie chciałem powiedzieć Ci, Mhm, że mój kolega bodajże w KPMG, w jednej z firm Wielkiej Czwórki w Amsterdamie, tak, w KPMG, takimi mhm, rzeczami się zajmuje. I dla dużych firm, no Holendrzy mają, nie wiem, no, duże firmy, nie wiem, Shella, KLM i tak dalej. Nie wiem, mhm. jacy są ich klienci, ale przypuszczam, to oczywiście nie może mi powiedzieć, że to są duże firmy, to, to zamawiają już po prostu polityki etyczne. I to jest jakaś kolejna działka, którą Wielka Czwórka Mhm. inwestuje. To jest bardzo ciekawe. Tak, myślę, że to jest z jednej strony łatwiejsze w tych firmach z Wielkiej Czwórki, bo nie chcę nic im odejmować, ale one nie są aż tak innowacyjne, jak wymienione wcześniej Google czy OpenAI, a tak naprawdę to właśnie w tych firmach, gdzie to wszystko powstaje, czy w Mecie, to są miejsca, które najbardziej tego potrzebują. No, logicznie myśląc, jeżeli coś tworzymy, no to potrzebujemy tego kodeksu. Wracając do firm, myślę, że te, które tworzą technologie, najbardziej potrzebują tych kodeksów. Teraz czytałam, wyszła po polsku, a potrzebowałam, żeby wiedzieć, czy studentom mogę polecać książka dotycząca właśnie zmian i ewolucji, napisana przez współtwórcę DeepMindu i właśnie tam kładziony był nacisk na to, że tam, gdzie Może powstaje. nadchodzącej fali, tak? Dokładnie. Tam, gdzie powstaje nowa technologia, najpotrzebniejsze są te kodeksy, no bo to oni, te firmy ją tworzą. Ale tak, myślę, że chciałabym, żeby słuchając tego odcinka za 2 lata, żebym powiedziała, o kurczę, jak się myliłam, jest tyle roboty, wszyscy teraz myślą o kodeksach. Mam nadzieję, że tak będzie. Myślę, że będzie gdzieś tak, pół na pół tak naprawdę. Ale to jest właśnie ostatnia rzecz, żeby dopowiedzieć, że właśnie w tej, nie wiem jaki jest polski tytuł, tak, nadchodząca fala czy wschodząca fala, ale w książce Mustafy Sulejmana jest takie coś, słuchajcie, tak naprawdę nie wiemy jak to regulować, to jest bardzo trudne, ja tak odczytuję przekaz tej książki, ale spróbujmy zrobić po prostu samoregulację przede wszystkim. Tak jak to zrobiła Jata w latach tam, nie wiem, 20. czy 30. W lotnictwie. On przywołał Mhm. ten przykład. Co ty sądzisz? Czy to wyjdzie też, nie wiem, czy będziemy mieli tak, że jakby w ogóle ustawodawstwo wyjdzie z samoregulacji?
Wiesz co, wracając jeszcze do tej książki, to pierwsze mniej więcej 150 stron to był wykład z socjologii, który robię studentom, i to było pokazanie różnych rewolucji, a dopiero potem tak naprawdę troszeczkę było o tym, co może być w przyszłości, ale myślę, Maciej, że my startujemy z podobnego założenia, a mianowicie chcemy przeczytać, chcemy się odwoływać do historii, chcemy bazować na nauce. I tutaj jeszcze bym się odwołała do superinteligencji Nika Bostroma, książce, która bardzo jest krytykowana, a którą ja całkiem szanuję, bo Ja również. można dawać śmieszne teraz z perspektywy czasu próby ograniczania sztucznej inteligencji, ale on to zrobił. On to pierwszy napisał i fajnie jest to mieć i owszem, może potem jakoś skrytykować. I myślę, że tak, że jesteśmy w bardzo ciężkiej sytuacji jako ludzie, jeżeli chodzi o regulacje, ale w tej książce to chyba jest Nowa fala tytuł. Jak widać, nie jesteśmy najlepsi w tytułach, Utopia. ale tam Tak. też był bardzo dobry przykład związany z nieużywaniem. To było na przykładzie, no wiadomo, i samoregulacji związanej z atomem, ale też z bronią biologiczną. Więc ta odpowiedź na to na twoje pytanie, czy pojawi się samoregulacja, być może tak, na pewno nie wszędzie. I, mm, I myślę, że paradoksalnie zajmując się tą najnowszą technologią, tą generatywną sztuczną inteligencją, musimy też wracać do rzeczy środowiskowych, ekologicznych, związanych z zasobami. Czyli tak naprawdę, żeby teraz zajmować się właśnie naukowo potencjalnymi możliwościami rozwoju sztucznej inteligencji, zostajemy tak naprawdę z tymi wyzwaniami środowiska naturalnego. To nie jest tak, że myśmy nagle przeskoczyli do zupełnie innego świata problemów i to moglibyśmy zostawić. Tutaj się jeszcze odwołam, jak już jesteśmy przy tych książkach, do książki, którą uważam, że jest jak 4 książki, albo nawet 5, a mianowicie Atlasu Sztucznej Inteligencji. Zgadzam się. Prawda? Tam jest tyle wiedzy i oczywiście można mówić, że to jest A jest przerysowana momentami. ekologiczna, ale z drugiej strony nikt Tak. wcześniej takiej nie wydał, prawda? Więc jest o czym rozmawiać. No i co? No i rzeczywiście może jeszcze tylko powiem, bo tutaj to zupełnie nie padło, ale myślę, że to też jest ogromnie ważne, to, że te kodeksy etyczne zaczynamy stosować również w badaniach naukowych, w akademii. Bo jeżeli mamy się ja chcę się zajmować naukowo sztuczną inteligencją, to chcę to robić zgodnie z zasadami, które uważam za dobre i za które mój uniwersytet również wskazuje jako właśnie te dobre praktyki. Dota, ja Ci życzę, żebyś miała bardzo dużo roboty za 2 lata i to jeszcze w średnich firmach. Bardzo Ci chcę podziękować za tą rozmowę. I ja siedząc w temacie bardzo dużo się dowiedziałem, więc myślę, że nasi widzowie dowiedzieli się tym bardziej. I mam nadzieję, że do zobaczenia jeszcze na kanale. Ja bardzo dziękuję za zaproszenie, tym bardziej to doceniam, że nie dawałam takiej technicznych informacji, tylko przeprowadziliśmy taką, można to powiedzieć, oldschoolową rozmowę związaną z wymianą wiedzy i to dla mnie była bardzo duża przyjemność, więc Ja bardzo sobie dziękuję. takie rozmowy najbardziej cenię. Dzięki bardzo. Kanał Past, Present and Future. Jeżeli podobało Ci się nagranie,
prosimy o łapki w górę i subskrypcję. Pozdrawiam.